Watykan, formalnie znany jako Państwo Watykańskie, jest niezwykłą i suwerenną enklawą położoną w sercu Rzymu we Włoszech. To historyczne państwo-miasto, które wyłoniło się jako niepodległe państwo w 1929 roku na mocy doniosłych traktatów laterańskich, jest wyjątkowym bastionem władzy i duchowości, w całości rządzonym przez Stolicę Apostolską. Sama Stolica Apostolska jest uznawana za suwerenny podmiot na mocy prawa międzynarodowego, chroniący władzę doczesną, zarządzanie i duchową niezależność tego niezwykłego terytorium. Rozciągając się na powierzchni zaledwie 49 hektarów i posiadając populację około 764 mieszkańców, jest to stan z 2023 roku, Watykan z dumą nosi tytuł najmniejszego suwerennego państwa na świecie zarówno pod względem powierzchni, jak i liczby ludności. Zajmuje również drugie miejsce pod względem liczby ludności na świecie. Rządzony przez papieża, który pełni funkcję zarówno biskupa Rzymu, jak i najwyższego przywódcy Kościoła katolickiego, Państwo Watykańskie jest kościelnym królestwem charakteryzującym się strukturą kapłańsko-monarchiczną. Najwyższe urzędy w tym świętym państwie zajmują wyłącznie duchowni katoliccy o różnym pochodzeniu. Od czasów papiestwa awiniońskiego w latach 1309-1377 papieże przeważnie zatrzymywali się w Pałacu Apostolskim w Watykanie, chociaż niektórzy okazjonalnie zatrzymywali się w Pałacu Kwirynalskim lub innych miejscach w Rzymie. Początki Stolicy Apostolskiej sięgają początków chrześcijaństwa, ustanawiając ją główną siedzibą biskupią Kościoła katolickiego, który szczyci się około 1,329 miliarda ochrzczonych katolików na całym świecie w 2018 roku, obejmując zarówno Kościół łaciński, jak i 23 kościoły katolickie wschodnie. Natomiast samo państwo watykańskie zostało oficjalnie utworzone 11 lutego 1929 roku na mocy traktatu laterańskiego między Stolicą Apostolską a Włochami, nie jako odrodzenie rozległego państwa papieskiego, które istniało w latach 756-1870 i dominowało kiedyś w środkowych Włoszech, ale jako nowe, samodzielne stworzenie. Na jego świętych terenach znajdują się jedne z najbardziej czczonych skarbów religijnych i kulturowych ludzkości, jak Bazylika Świętego Piotra, którą właśnie oglądacie, zapierająca dech w piersiach kaplica sykstyńska, Watykańska Biblioteka Apostolska i znakomite muzea watykańskie. W tych miejscach znajdują się jedne z najbardziej znanych arcydzieł malarstwa i rzeźby w historii. Gospodarka Watykanu jest wyjątkowo utrzymywana dzięki hojnym darowiznom od wiernych katolickich, sprzedaży znaczków pocztowych i pamiątek, opłatom za wstęp do jego wspaniałych muzeów i różnym publikacjom. Co godne uwagi, to wyjątkowe państwo działa bez podatków, oferując towary wolne od opłat celnych, co świadczy o jego wyjątkowej naturze na świecie. Termin Watykan pojawił się po raz pierwszy w historycznym traktacie laterańskim, podpisanym w doniosłej dacie 11 luty 1929 rok. Traktat ten położył podwaliny pod współczesne miasto-państwo, którego nazwa pochodzi od Wzgórza Watykańskiego, geograficznego serca tej enklawy położonej w Rzymie. Pochodzenie samej nazwy Watykan można prześledzić aż do starożytnej osady etruskiej, znanej jako Vatica lub Vaticum, położonej w regionie nazywanym przez Rzymian Ager Vaticanus, czyli terytorium Watykanu. Co ciekawe, nazwa Watykan była już w obiegu w czasach Republiki Rzymskiej, odnosząc się do Ager Vaticanus, bagiennego obszaru położonego na zachodnim brzegu Tybru, bezpośrednio naprzeciwko Rzymu. Obszar ten rozciągał się między znanymi punktami orientacyjnymi, takimi jak Janiculum, Wzgórze Watykańskie i Monte Mario, rozciągając się w dół
do wzgórza Awentyńskiego i sięgając do miejsca, w którym zbiega się strumień Kremera. Zapisy historyczne potwierdzają istnienie toponimii Ager Vaticanus do I wieku naszej ery. Później wprowadzono bardziej ograniczoną nazwę Vaticanus, określającą przede wszystkim Wzgórze Watykańskie, czyli dzisiejszy plac Świętego Piotra i prawdopodobnie Via della Conciliazione. Co ciekawe, ze względu na bliskość groźnego przeciwnika Rzymu, etruskiego miasta Veii, czasami nazywanego Ripa Veientana lub Ripa Etruska, i jego podatność na częste powodzie Tybru, Rzymianie patrzyli na tę niegdyś opustoszałą część Rzymu z niepokojem. Teren ten był uważany za ponury i złowieszczy. Nawet po podjęciu wysiłków w celu odzyskania tej ziemi, poeci tacy jak Martialis ubolewali nad wyjątkowo słabą jakością wina watykańskiego. Ponadto Tacyt opisał ponury epizod w 69 roku naszej ery, podczas burzliwego roku 4 cesarzy, kiedy znaczna część północnej armii Witelliusza rozbiła obóz w niezdrowych dzielnicach Watykanu. To nieszczęście doprowadziło do tragicznych żniw wśród żołnierzy. Ulegli chorobie, którą pogorszyła ich bliskość Tybru. Tacyt zanotował, że Galowie i Germanie zmagali się z upałem i łapczywie pili z rzeki, przez co ich osłabione ciała stawały się podatne na choroby. Jest to przejmujący dowód złej sławy, jaką cieszył się ten obszar na przestrzeni dziejów. W chwalebnej epoce Cesarstwa Rzymskiego miała miejsce niezwykła transformacja, gdy Agrypina Starsza pomiędzy 14 rokiem przed naszą erą a 33 rokiem naszej ery podjęła się ambitnego zadania osuszenia regionu i założenia swoich wykwintnych ogrodów na początku I wieku naszej ery. Ten żyzny grunt utorował drogę jej synowi, niesławnemu cesarzowi Kaliguli, który zbudował wspaniały cyrk dla woźniców w tych samych ogrodach. Ta wspaniała budowla została później ukończona przez Nerona, znanego historii jako Circus Gaii et Neronis lub bardziej powszechnie cyrk Nerona. Znaczącą pozostałością tego monumentalnego cyrku jest dziś watykański obelisk na placu Świętego Piotra. Przeniesiony z Heliopolis w Egipcie przez samego Kaligulę, ten obelisk pierwotnie zdobił środek spiny, czyli ściany działowej, rzymskiego cyrku. Po wielkim pożarze Rzymu w 64 roku naszej ery, cyrk stał się miejscem o głębokim znaczeniu, będąc świadkiem męczeństwa niezliczonej liczby chrześcijan. Powszechnie uważa się, że to właśnie tutaj święty Piotr został ukrzyżowany głową w dół. W wielkim akcie odzyskania papież Syktus V przeniósł obelisk na obecne miejsce w 1586 roku, wykorzystując genialną technikę opracowaną przez utalentowanego włoskiego architekta Domenica Fontanę i o którym opowiadałam Wam w ostatnim odcinku. Naprzeciwko cyrku znajdował się cmentarz oddzielony ulicą Via Cornelia, gdzie pomniki pogrzebowe, mauzolea i małe grobowce zdobiły krajobraz obok ołtarzy poświęconych różnym pogańskim bóstwom z wielu tradycji politeistycznych. Ta ziemia święta pozostała nienaruszona aż do czasu tuż przed budowlą Bazyliki Konstantyńskiej Świętego Piotra w pierwszej połowie IV wieku. Co ciekawe, sanktuarium ku czci frygijskiej bogini Kybele i jej ukochanego Attisa nadal się rozwijało, aż do czasu, gdy w pobliżu wznosiła się starożytna bazylika Świętego Piotra. Przez stulecia pozostałości tej starożytnej nekropolii pojawiały się okresowo podczas renowacji zleconych przez różnych papieży, a wykopaliska nasiliły się w okresie renesansu. Systematyczne badania prowadzono zgodnie z wytycznymi papieża Piusa XII.
w latach 1939-1941. To właśnie na szczycie miejsca, które uważano za grób świętego Piotra, w 326 roku wzniesiono wspaniałą bazylikę Konstantyna. Wraz z tym monumentalnym rozwojem nastąpił wzrost populacji wokół obszaru bazyliki. W V wieku za panowania papieża Synmacha w pobliżu budowano już wspaniały pałac, co jeszcze bardziej zwiększyło historyczne znaczenie tego niezwykłego miejsca. Ostatnie badania naukowe jednoznacznie ustaliły, że miejsce spoczynku świętego Piotra, apostoła, któremu Chrystus powierzył przywództwo nad swoim kościołem, znajduje się w Watykanie. To święte miejsce znajduje się dokładnie 7 metrów pod wybitnym ołtarzem papieskim, co oznacza, że jest to znaczące miejsce na szczycie starożytnego cmentarza. W IV wieku pod auspicjami cesarza Konstantyna Wielkiego pierwsza bazylika świętego Piotra została wzniesiona jako wspaniała świątynia mauzoleum, aby uczcić grób apostoła. Ponieważ cmentarz i grób świętego Piotra znajdowały się na zboczu, a nie na samym wzgórzu watykańskim, konieczne były rozległe prace ziemne, aby stworzyć odpowiedni fundament dla rozwijającego się kościoła. Proces ten obejmował zburzenie grobów znajdujących się nad miejscem spoczynku apostoła i zasypanie innych, znajdujących się poniżej. To właśnie na tej pieczołowicie wykonanej platformie zbudowano pierwotną bazylikę, która stała do XVI wieku. Co ciekawe, pozostałości tej starożytnej budowli można do dziś dostrzec w podziemnych poziomach obecnego renesansowo-barokowego kościoła. Przez ponad 16 stuleci dochodzenia dotyczące losu grobu Szymona Piotra były rzadkie, a pod świątynią nie prowadzono żadnych znaczących wykopalisk. Niezachwiana wiara wiernych i pisemna tradycja sięgająca II wieku wystarczyły, aby potwierdzić miejsce pochówku apostoła. Dopiero w 1939 roku rozpoczęto systematyczne badania archeologiczne na mocy dyrektywy papieża Piusa XII. Zaczynając od obszaru pod konfesjonałem. To przedsięwzięcie nie tylko odsłoniło grób świętego Piotra na głębokości około 7 metrów, bezpośrednio pod głównym ołtarzem, ale także ujawniło dodatkowe groby wzdłuż starożytnej rzymskiej drogi znanej jako Via Cornelia, która służyła jako cmentarz. Do tej pory odkopano 22 grobowce, głównie pogańskie, a jedyny całkowicie chrześcijański pochówek należy do rodziny gens Lulia. Ten niezwykły grób zawiera wykwintną mozaikę przedstawiającą Chrystusa jako wschodzące słońce na rydwanie, obok oszałamiających przedstawień dobrego pasterza i rybaka, zadziwiająco zachowanych niemal w nienaruszonym stanie. W ekscytującym wydarzeniu w 2008 roku zwiedzający otrzymali dostęp do jednego z najbardziej okazałych grobowców w nekropolii watykańskiej, należącego do Caiusa Valeriusa Hermy, wybitnego członka znakomitej rzymskiej rodziny Walerianów. Ten grobowiec, pochodzący z drugiej połowy II wieku, za panowania cesarza Marka Aureliusza, zachwyca bogatymi dekoracjami i artystycznymi przedstawieniami członków rodziny zmarłego, filozofów i bóstw, budząc podziw aż do dziś. I jeszcze tylko dodam, że było nam dane pójść do spowiedzi w Watykanie, co było również niesamowitym przeżyciem. Spowiadać się można w różnych językach. Są one wyszczególnione na każdym z konfesjonałów, także tylko do Was należy wybór, w jakim języku i czy chcecie się wyspowiadać. A zapewniam, że jest to niezapomniane przeżycie. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że zainteresował Was odcinek o Watykanie. Ja się z Wami już pożegnam. Jak zwykle zapraszam do kolejnych odcinków, jak i do subskrypcji mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Trzymajcie się!